Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie mamy tuner nietuzinkowy, bo jest to Pionier, model F777, potrójna siódemka. Jest to jednak tuner przeznaczony na rynek japoński. Z tego względu będzie wymagał kilku zabiegów. Przede wszystkim zmiana napięcia zasilania, ponieważ jest on tutaj w tym momencie na 110 V i na taką wtyczkę, którą dobrze myślę znacie. To jest 110 V i tego typu wtyczka. Więc sama wtyczka to nie problem, ale nie jestem pewien do końca, czy można przełączyć napięcie zasilania na transformatorze, czy jest odczep na transformatorze, czy go nie ma. Jeśli nie ma, no to trzeba będzie jakiś tutaj transformator, który nam zamienia 220 na 110 V. Druga sprawa, nie działa pamięć. Jest do naprawy podtrzymanie pamięci. No i trzecia, najważniejsza, jak to na rynek japoński, jest on na częstotliwość od, jak dobrze pamiętam, chyba 75 do 90 MHz. Coś takiego, więc taka to jest pośrednia częstotliwość. No i trzeba to spróbować przełączyć na częstotliwość europejską. 87,5 do 108 MHz. Jest tak ciekawie zrobiony, ponieważ żeby odkręcić obudowę, no to ma takie boczki tutaj na imbusy i dopiero można dostać się do śrub mocujących pokrywę górną. Więc ja biorę imbusy, wykręcam, zobaczę co jest w środku. Na ten moment interesuje mnie napięcie zasilania, czy jest jakiś odczep na transformatorze, żeby móc w ogóle uruchomić maszynę. Nic więcej nie powiem na razie o tym tunerze, pierwszy raz go mam. Jest on bardzo podobny do bliźniaczych tam tunerów Pioniera. To raczej wyższa półka tunera, wyższa linia. Widzę, co na szybko można tu... O, gałka stoi dość mocno. Co można tutaj zauważyć? No, pamięć stacji, strojenie precyzyjne, zmiana bandy. Pewnie jakiś filtr można przełączyć, tłumik na wejściu, MPX-NR, czyli redukcja szumów na szumów stereodekodera. SSS, pamiętam, że był taki tuner Pioniera, ale co ta funkcja robiła nie pamiętam. Na pewno szkodziła, jeśli chodzi o jakość sygnału. To jedyne, co udało mi się zapamiętać. Tyle na ten moment. Uruchamiamy maszynę. Zobaczymy, czy pójdzie gładko, czy trzeba będzie się trochę pomęczyć. No i wracam po kilku dobrych dniach do tematu tunera. Jak widać, dioda standby się już pali, czyli możecie się domyślać, że zdobyłem transformator, który zamienia mi napięcie 230 V AC na 110 V AC. Uruchamiamy. No i mamy oczywiście to, co podejrzewałem, czyli wersja japońska sprzętu. Czyli teraz jedyne, co możemy zrobić, a co musimy przede wszystkim zrobić, to no ale powinien 88.2 coś tam złapać. Zaraz zobaczę, czy złapie mi cokolwiek. No, ustawiłem sygnał z generatora 87,5 MHz. No, jest on bardzo niski, ten sygnał, 33 dB, a z generatora mam tam 80 coś dB, więc sygnał jest dość niski. I dziwnie się to zachowuje, bo teraz mi nie wykrywa sygnału. Także coś z tym tunerem jest. Aha, rozstrojony jest, czyli od góry, zobaczcie, od góry mi nie stroi. Natomiast jak pójdę od dołu, to mi łapie wtedy i stroi, czyli zero detektora również jest odstrojone, ale to nam nic nie zmienia. Spróbujmy podjechać od zera, 88,2. Nie łapie mi żadnych stacji. Do 90 i znowu 76. No dobra, czyli teraz muszę tylko zacząć od tego, że musimy przełączyć nasz tuner na pasmo europejskie, bo bez tego ani rusz. Bez tego nie mamy co grzebać dalej, co stroić, ponieważ od tego musimy zacząć. Wyciągam płytę, zobaczymy, co uda się w tym temacie zrobić. No i dokonałem pewnych zmian. Spróbujemy włączyć teraz tuner.
Zaraz zobaczymy, czy będzie on już w naszym paśmie. Także przeżyjmy to razem. Pierwszy raz. 87,5. Chyba jest ok. Chyba jest ok. Bo startuje nam od dolnego. Jeżeli wskoczy mi powyżej 90, to jesteśmy w domu. Tak, jesteśmy w domu. Działa. Pasmo zaczął odbierać pasmo nasze normalne, europejskie. Zobaczmy, czy 108. Tak. Ok. W takim razie ja spróbuję teraz jakieś tutaj funkcje. Jedna rzecz mnie dziwi, czemu on nie wyszukuje automatycznie, pomimo że jest auto, to nie wyszukuje w automacie, tylko trzeba ręcznie go aha, w tym momencie szuka automatycznie. No dobra, podłączam generator, zobaczymy, czy złapie nam sygnał z generatora. Nie ma napięcia wariekapowego prawidłowego. Napięcie wariekapowe powinno od około tam 7 V dla częstotliwości niskiej, czy 87,5 być, do 21, tak plus minus oczywiście dla częstotliwości 108. Natomiast w naszym przypadku niezależnie tam, zobaczcie, mamy voltomierz. Jak przyłożę, mamy 23 V i niezależnie od częstotliwości, którą ja wybiorę, to jest zawsze 23 V. Czyli nie mamy przestrajania, nie mamy przestrajania obwodów wejściowych, nie mamy przestrajania heterodyny. I nie wiem, czemu tak się dzieje. Tutaj pętla syntezy PLL sterowana jest sygnałem z mikroprocesora. Jest to szyna danych, więc jest to sterowanie cyfrowe. Heterodyna to znana z Sony, chociażby CX7925B. No ale ona nie odpowiada. Cały czas jest tutaj na tym pinie, który wysterowuje nam układ do produkcji napięcia wariekapowego 0,03 V. W ogóle się nie zmienia, jest aby przyblokowane. Podejrzewam, że winny tu jest procesor, który coś nam nie wysterowuje, a być może gdzieś indziej jest przyczyna tego wszystkiego, a ja po prostu gdzieś się gubię w tym. Wymieniłem tutaj w oscylatorze lokalnym w heterodynie takie dwa kondensatory, jeśli chodzi o tutaj odpowiedni podział dostrojeń częstotliwości oscylatora. Do czego się tutaj odnoszę? Ten tuner jest identycznym tunerem jak Pioneer F701. Mają tą samą płytę. F701 nie ma układu od systemu stereo AM, ale o tym to nie jest ważne. Płyta jest ta sama, mikroprocesory są te same, więc obstawiam, że i wsady te procesory mają te same. Odpowiednio podejrzałem układ tutaj elementów od wersji 701. Odpowiednio przekształciłem elementy tak dla tunera 701, jedna dioda do wyboru zakresu. Jak widać się udało, zakres już działa, bo jest nasz europejski, no ale nie mam sterowania tego napięcia wariekapowego. No i jak widać, mamy sukces, pełna skala, sygnał jest, czyli udało nam się przestroić nasz tuner z pasma japońskiego na europejskie. Zamieściłem w międzyczasie taki film i otrzymałem pomoc, także dziękuję tutaj za pomoc i w szczególności podziękowania kieruję tutaj do kolegi Patryk Królikow. Dzięki, Patryk. Nakierowałeś mnie, niby wiedziałem, że to trzeba zrobić, tak? Wspominałem, ja wymieniłem nawet pewne kondensatory tutaj w oscylatorze, w heterodynie, no jednak nie byłem w rezonansie. Ten układ nie był w rezonansie, przez co nie dał się regulować i to mnie zbiło z tropu. Natomiast Ty ponownie mnie nakierowałeś, za co dziękuję i zacząłem grzebać mocniej temat. No i się udało. Także do rzeczy. Sama zmiana tutaj oczywiście w procesorze
zmiana, przełączenie procesora, aby działał, aby zmusić go do pracy na wyższe pasma, nie wystarczy, ponieważ on wtedy wysyła sygnał tutaj szyną danych do naszej syntezy CX7925B. I tak jak Patryk mi wspominał, błędna była częstotliwość oscylatora, przez co zmuszało zmuszało pętlę syntezy PLL do pompowania wyższego napięcia i tak było w rzeczy samej, bo mieliśmy 23 V tutaj na napięcia wary-kapowego. Także co tutaj zostało zmienione? Dwie rzeczy. Kondensatory, które są widoczne, C43 mamy wynosić około 33 pikofaradów, natomiast C44 w moim przypadku to jest 4,7 pikofarada. Po takiej zmianie tutaj pojemności, zgodnie ze schematem 701, tak jak widzimy 33 piko i 12 piko, co zmieniłem wcześniej, nie działała. Dlaczego nie działało? Ponieważ indukcyjność tej cewki była zbyt duża. Ja dokonałem takiego małego tutaj zabiegu, tak jak w Towaradmorze mieliśmy, czyli zlutowałem jeden zwój na tej cewce. Zlutowałem go po prostu. Ta cewka ma porządny karkas, także fajnie się to lutuje i dopiero to pozwoliło na, zobaczcie, na ustawienie napięcia. W tym momencie na 97,4 mam 13,4 V, na 87,5 jest nieznacznie więcej, 8,6 V, ale serwisówka dopuszcza 7,6 plus minus pół V, więc powiedzmy, że się mieścimy. Dla 108 MHz mamy 21,8. Dlaczego takie napięcia? Ano takie napięcia, ponieważ przy tych napięciach miałem najlepszą czułość obwodów wejściowych, najwyższa czułość po prostu całego tunera. No i dalej. Obwody wejściowe również musiały być dostosowane do wyższego pasma, czyli nie sama regulacja trymerami i cewkami, ale również te kondensatory tutaj musiały być zmienione. Ich pojemność musieliśmy zmniejszyć do około 3,3 piko z 10 pikofaradów. No i to są takie zabiegi, a potem trzeba było to wszystko zestroić, czyli kilka podstawowych rzeczy. Przełączyć procesor, wyregulować, czyli inaczej przestroić heterodynę i na końcu przestroić obwody wejściowe, tak aby uzyskać maksymalną czułość. Co jeszcze było zrobione? Wymieniłem również kondensator podtrzymania pamięci, no i zestrojenie całości. Mamy tutaj masę punktów do regulacji, więc zgodnie z serwisówką przeszedłem przez wszystkie. No i może teraz zobaczmy sobie, jakie mamy pomiary. Tato, co teraz robisz? No i teraz wyniki pomiarów, ale musimy zgasić tutaj naszą jarzeniówkę, żeby te pomiary szły wiarygodne. 300 kanał lewy, 300 kanał prawy, SNR dość wysoko, powyżej 60 dB. Czułość użytkowa stereo przy minus 80 dB mamy jeszcze powyżej 41 dB. Jak się zamknie obudowę, ja może jeszcze założę pokrywkę. Prawda jest taka, że jak się jeszcze zamknie obudowę, to ta czułość wzrośnie. Jak widać 42 dB SNR na kablu od generatora. Czyli czułość minus 82 dBm. Dla minus 82 dBm to jest około 12 mikrowoltów, czyli czułość zupełnie przyzwoita i normalna, tak jak w innych tunerach. Co jeszcze? To jest stereo. Kanał lewy do prawego, prawy do lewego. Nie da się tego bardziej już podregulować. Pomimo najszczerszych moich chęci, to niestety. Także wracając do podsumowania, tuner udało się przestroić z pasma japońskiego na nasze europejskie. Jest to zupełnie możliwe do zrobienia. No i tyle w temacie, także ja się cieszę, właściciel myślę również. Zależało mu na przestrojeniu tego tunera, co udało się zrobić. Funkcji nie opisuję, ponieważ ma ona, no powiedzmy, z ciekawostek regulowany
tłumik od 10 dB 15-20, oczywiście Super Narrow, 2 wejścia antenowe AB, system SSS potrójne, to jest jakieś, dobiera sobie, powiem szczerze, nie wiem o co tu chodzi, ale dobiera sobie tak jakby automatycznie nastawy. Tuner. Mamy jeszcze tutaj funkcję redukcji szumów, ale tak, każda taka redukcja ona powoduje, że niestety, ale separacja stereo ucieka nam. Czyli po prostu powoduje to utratę bazy stereo. Także lepiej nie stosować tyle albo aż tyle. Troszeczkę się poddoktoryzowałem nad nim, ale warto było coś nowego. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za pomoc. Do następnych. Trzymajcie się, cześć.